27 sierpnia 1997 roku pod szczytem Narożnik w Parku Narodowym Gór Stołowych znaleziono 2 ciała. Sprawcy do czasu wydania tej książki nie odnaleziono. Dzisiaj opowiem o tym, jak doszło do tego, że ją napisałem. Nazywam się Aleksander Sowa i jestem autorem kryminałów. Wenus umiera. Wenus umiera ukazała się nakładem wydawnictwa Lira w kwietniu 2021 roku. To kolejna powieść z serii kryminalnej z Emilem Stomporem. Trzecia, biorąc pod uwagę kolejność wydawania w wydawnictwie Lira, natomiast ogólnie piąta, licząc dodatkowo te dwie wcześniej wydane przeze mnie samodzielnie. Tym razem akcję książki przeniosłem z Warszawy w okolice mnie dobrze znane, w okolice Kotliny Kłodzkiej i Gór Stołowych, a rzecz dzieje się pod koniec lat 90. Po sporych perturbacjach w życiu zawodowym mojego głównego bohatera, czyli Emila S. Teraz mruga, więc powinien, nie wiem, czy działa, czy nie. Powinien działać. 4, 5, 6, 7. Mamy sprawę niewyjaśnionego zabójstwa. Na szlaku zostaje zastrzelona Miss Polski i syn wysokiego rangą generała Wojska Polskiego. I można powiedzieć, że to tyle, jeśli chodzi o różnicę w stosunku do tego, co się stało naprawdę. Cała reszta, czyli miejsce zbrodni, pora roku, miesiąc, dzień, a nawet hipotezy śledcze, którymi posługiwała się grupa robocza policjantów zajmująca się tą sprawą, były takie, jak naprawdę były. Narzędzie zbrodni, ale to też nie jest tak, że Wenus umiera i te góry to coś, co wcześniej się nie pojawiło w mojej twórczości, dlatego że dużo wędrowałem po tych górach. Tak się złożyło, że mój dom rodzinny jest niedaleko tamtych miejsc i wędrowałem po Sudetach. Sudety były moimi górami zawsze w mojej świadomości i w czasie, kiedy doszło do tamtego zabójstwa, to było po powodzi, wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku w 1997 roku. Ja też byłem w górach. Mało tego, byłem zupełnie niedaleko miejsca, gdzie to wszystko się stało w tym samym czasie. Także, ale piękny dzisiaj poranek. Także wiele lat później, kiedy dostałem wiadomość, zdaje się, na Messengerze Facebooka od swojego siostrzeńca, Kamil, pozdrawiam Cię, jeśli mnie oglądasz, sugestią, żebym zajął się tą sprawą, żebym napisał tę książkę, zabrałem się tak naprawdę do zbierania materiałów. Chodzi o informacje prasowe, zdjęcia, analizę tych miejsc na mapie, oczywiście również nie tylko na mapie, ponieważ tak się w owym czasie układało moje życie, że latałem paralotnią i latałem tą paralotnią w górach. A najbliższe góry, może nie najbliższe, ale najbliższe wygodne góry do latania paralotni, startowisko, było zupełnie bardzo blisko tamtego miejsca. Rzecz jest o startowisku w Czermnej, Kudowa. I co? I w związku z tym, że bywałem tam po to, żeby latać paralotnią, wybrałem się też kilka razy w tamte miejsca. Rozmawiałem z różnymi ludźmi. Między innymi dotarłem do policjanta, który prowadził tamtę sprawę, naczelnika, emerytowanego już oczywiście, Wydziału Kryminalnego Policji w Wałbrzychu. I ten człowiek tak naprawdę wniósł nieoceniony wkład w to, jak ta książka jaką ostatecznie przybrała formę, w którą stronę skierowałem fabułę. Jeśli Pani inspektorze mnie ogląda, pozdrawiam gorąco i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za to, że po 25 latach ponad znalazł się człowiek, który
nie zapomniał o tamtej sprawie. Wciąż nie przestał wierzyć, że sprawcy zostaną kiedyś odnalezieni i odpowiedzą za to, albo sprawca, za to, co zrobili. Na tej postaci faktycznej oparłem jednego ze swoich kluczowych bohaterów w mojej książce. Pisząc tę książkę miałem deadline, można powiedzieć, z wydawnictwa i tego żałuję dzisiaj, ponieważ już na etapie składu książki, kiedy pojechałem tam na szczyt po raz kolejny, spotkałem jeszcze jednego człowieka i bardzo żałuję, że nie spotkałem go wcześniej, ponieważ opowiedział mi rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem i po tej rozmowie w mojej głowie pojawił się inny scenariusz niż książkowy i myślę, że gdybym spotkał tego człowieka na etapie pisania książki, to z pewnością książka przybrałaby jednak inną formę. Mówię tutaj o tym, że inaczej poprowadziłbym fabułę i inaczej głównego bohatera, a jednego z głównych bohaterów i myślę, że zakończenie też byłoby inne. Nie wiem, czy lepsze, trudno to oceniać teraz z perspektywy tego, jak książka już powstała i już jest napisana, ale myślę, że tak bym zrobił. Jeśli chodzi o mojego głównego bohatera Emila, to nie ukrywam w tej książce i zresztą zauważyli to czytelnicy, że odsunąłem go niejako na drugi plan, skupiając się w Wenus umiera na klimacie, na tej surowości gór, na dzikiej przyrodzie, szlakach, i oddaniu klimatu końca lat 90., ale nie takiego klimatu wielkiego miasta, tylko raczej miejsc poza wielkimi miastami, gdzie rządzą układy na innych poziomach. Natomiast z pewnością jest troszkę pyskówek i wulgaryzmów jak zwykle, bo język ma być żywy, natomiast jest tu ich znacznie mniej niż w poprzednich częściach, co oczywiście nie znaczy, że Wenus umiera to kryminał w stylu Agaty Christie. Nie. Mamy tutaj tak naprawdę rzeczy, które się nie pojawiały wcześniej w moich książkach, ale też są i rzeczy typowe, czyli pewien realizm, na którym staram się bazować. Mamy tutaj nazistów, mamy sprawy milicji, sprawy sprzed 1989 roku, mamy sutenerstwo. Jak ktoś się głębiej zastanowi nad tym, co jest napisane w książce, to może znaleźć pewne podobieństwa między ludźmi albo kimś. Przede wszystkim w tej książce jest kawał dobrego kryminału i na tym mi zależało. Kryminału bardzo mocno osadzonego w prawdziwej historii, w istniejących naprawdę ludziach i myślę, że jeśli chodzi o książki wydane w wydawnictwie Lira moje, to Wenus umiera jest tą, w której jest najwięcej faktów. Jako rozwiązanie mojej zagadki kryminalnej z książki Wenus umiera, niewyjaśnionej wtedy sprawy, podsunąłem czytelnikowi pewne alternatywne rozwiązanie i myślę, że sami możecie ocenić, jak dobry albo jak zły to był pomysł. Jeśli macie ochotę, zapraszam do tego, aby swoją opinię wyrazić w komentarzach, a tradycyjnie oczywiście zapraszam do tego, aby subskrybować kanał i co? Myślę, że do następnego razu. Być może następny raz to będzie już filmik o książce, która niebawem się pojawi na rynku księgarskim.